Zapraszam na Zapraszam na zimowo... Kurde. Może jeszcze raz. Cześć, nazywam się Adam Niemiec, bardzo serdecznie witam na kanale Preston Innovations Polska. No i zapraszam dzisiaj na moje, można powiedzieć, domowe łowisko. Zapraszam na zimowe łowienie na kanale Żerańskim. Na zimowe wypady nie przygotowuję dużo zanęty, to już przez lata sobie wypracowałem, że mniej więcej jak jest bardzo zimno, to 0,7 litra zanęty, suchej zanęty wystarczy. Jeśli jest trochę cieplej, trzeba używać większego koszyczka, to litr zanęty. Ja dzisiaj litr zanęty przygotuję. Wykorzystuję dwie mieszanki. Obie z serii Dutch Master Natural Feather od Sonubites. To jest Hemp and Fennel. To jest taka zanęta o zapachu kopru włoskiego z dodatkiem konopi. Oprócz tego dodaję bardzo słodką, jasną też mieszankę Biscuit and Corn. Pół litra jednej zanęty, pół litra drugiej. Mam ze sobą miarki, więc mogę bardzo dokładnie odmierzyć objętość zanęty. Pół litra drugiej mieszanki. Jakbym do tej zanęty teraz dodał wody, to ona by wyszła dosyć jasna. Uważam, że zanęta na zimowe łowienie powinna być ciemna. Ja lubię takie ciemnobrązowe albo nawet czarne mieszanki. To są takie, uważam, bezpieczne mieszanki, które nie kontrastują z dnem i ryby się na nich czują pewniej niż na jakiejś tam jasnej plamie, na której są bardzo dobrze widoczne dla drapieżników. Więc odrobina barwnika. Teraz na potrzeby filmu tą zanętę przygotowuję nad wodą, natomiast zawsze jak wybieram się na zimowe wędkowanie, taką zanętę przygotowuję sobie dzień wcześniej wieczorem w domu. Zależy mi na tym, żeby te wszystkie cząstki wchłonęły wodę. Dzień przeważnie zimą jest krótki, więc nie chcę go tracić na przygotowanie zanęty, więc rano tylko najczęściej wsiadam w samochód, ewentualnie jak jest poniżej zera. W nocy no to jeszcze dopakowuję robaki do samochodu i ruszam nad wodę, ale dzisiaj na potrzeby filmu tą zanętę przygotuję tutaj, żeby pokazać, jak to robię. Zanęty Sonubite serii Dutch Master, one potrzebują mniej więcej 1/3 objętości wody, czyli jak dałem litr zanęty, to mniej więcej 0,3 litra wody śmiało mogę do tego dolać na start. Później jeszcze oczywiście w czasie łowienia tą zanętę delikatnie jeszcze dowilżam. Natomiast na start mogę bez problemu tą 1/3 dodać. Ona w pierwszej chwili wygląda na przemoczoną. Natomiast ta zanęta no dosyć szybko wchłonie nadmiar tej wilgoci i po przetarciu przez sito będzie miała fajną, taką bardzo drobną konsystencję. Muszę przyznać, że właśnie zanęty, te Dutch Master, te dwie mieszanki, które tutaj mam, one tworzą taki bardzo drobny miksik o bardzo drobnej frakcji. Naprawdę niewiele, myślę, jest zanęt na rynku, które jest tak drobno mielonych. Poza tym ta zanęta podoba mi się z tego powodu, że nie jest bardzo spoista i jak ona spadnie na dno, to nawet jak tej wody jest w niej, powiedzmy tak troszkę powyżej takiego normalnego poziomu, myślę, że każdy wędkarz ma jakieś tam swoje odniesienie. Ja będę się wyrażał a propos tego, no co ja myślę o zanęcie, to ona pomimo tego, że troszkę tej wody jest więcej, nie robi się z niej jakiś tam kluch. To nie jest zanęta, która będzie zalegać na dnie, nie zrobi się z niej plastelina, tylko ma taką fajną właściwość, że po dotarciu na dno myślę, że ona dosyć szybko puszcza, co przy takim łowieniu według mnie jest kluczowe.
Zobaczcie, zanęta jest czarna. Widać jakieś pojedyncze, jaśniejsze cząstki. Myślę, że to są jakieś kawałki kukurydzy, czy tam kaszy kukurydzianej. Ale poza tym ciemna mieszanka, dosyć wilgotna na razie, ale ona wchłonie wodę i za jakieś 15 minut będzie dobra do przetarcia. W tym czasie przygotuję glinę z ziemią. Robię mieszankę, paczkę gliny rzecznej i do tego dodaję pół litra ziemi czarnej bełchatowskiej. Uniwersalna rękawica. Zależy mi na tym, żeby moja zanęta, jak i glina była powtarzalna, żebym mógł odtworzyć to, co zrobiłem na jednym wypadzie, żebym mógł to wykorzystać następnym razem, dlatego sobie odmierzam pojemniczkiem proporcje. Ziemię tutaj w tej mieszance traktuję jako taki element, który ma za zadanie przyciemnienie tej gliny końcowej, bo glina rzeczna, której używam, ma taki brązowy kolor, a zależy mi, że tak jak powiedziałem, żeby ta mieszanka była bardzo ciemna, więc dodatek ziemi powoduje, że glina ma trochę też luźniejszą konsystencję, ale ma taki stonowany, ciemny kolor. Żeby dobrze to wszystko wymieszać, używam wiertarki. Na co dzień też tak jak mówię, nad wodę nie biorę, tylko robię to wszystko w domu. Pakuję glinę w worek foliowy i taka porcja wystarczy mi, myślę, na 2, nawet 3 wypady, no ale teraz muszę użyć wiertarki, żeby to pomieszać. Wystarczy jeszcze to wszystko przetrzeć przez drobne 3 mm sito i glina jest gotowa. Nie dowilżam jej. Ta glina, którą używam z tą ziemią, bez dowilżania, według mnie ma idealną konsystencję. Glina jest gotowa, przetarta, więc jeszcze pozostaje przetrzeć zanętę także na drobnym 3 mm sitku. Wszystkie grube frakcje wyrzucam, pozostawiam tylko to, co przejdzie przez sito. Jak widzicie, zbyt wiele na mojej bocznej półce nie ma. Odrobina zanęty, glinę. Mam więcej gliny oczywiście w worku za sobą, natomiast myślę, że to powinno na dzisiejsze wędkowanie wystarczyć. Mam też za sobą takie, powiedzmy, robocze pojemniki. Najczęściej łowię na mieszankę zanęty z gliną. Przygotuję sobie taką mieszankę. Biorę 2 części zanęty, do tego dodaję część gliny i w tym pojemniku jest mi wygodnie wymieszać. Oprócz zanęty gliny mam też żywe przynęty. Uważam, że kluczowe podczas zimowego łowienia w kanale, gdy są leszcze, to jest jokers. Więc mam ze sobą ćwiartkę jokersa. To jest wystarczająca ilość na zimowe wędkowanie. Więc dodaję tego jokersa do mieszanki. Oprócz tego zabieram też ze sobą białe robaki i pinki. Białe robaki lubię dodawać co jakiś czas, gdzieś tam po parę sztuk do koszyczka, ewentualnie gdy zależy mi, żeby ryby ściągnąć do dna, tak żeby one wypadły z tego koszyczka i te ryby mogą za tym białym robakiem podążyć do dna. Natomiast pinki nie zawsze mam ze sobą. Gdy jest naprawdę zimno i są leszcze, mam może pojedyncze pinki, natomiast nie uważam je za przynętę niezbędną. Ale jak robi się cieplej, to bardzo często leszcze oprócz jokersa też potrzebują pinek, albo jak przychodzi taki okres, że do kanału wchodzą płocie, to też te pinki wtedy są bardzo ważne. Dzisiaj był taki dzień filmowy, więc zabrałem ze sobą pinki, żeby być przygotowanym, jak akurat teraz w tych ostatnich dniach coś się zmieniło i na przykład w kanale pojawiło się więcej płotek, żebym miał szansę, żeby te płotki też przyszły do mojego stanowiska. Tą zanętę z gliną mieszam z porcją jokersa i jeszcze dodatkowo dowilżę to, bo zanęta, która jest wymieszana dzień wcześniej, ona przez noc na tyle wchłonie tą wilgoć, że jest dosyć sucha i potrzebuje jeszcze wody. Najwygodniej jest to zrobić spryskiwaczem. Odrobina wody i mieszam, ale można też
wziąć, nabrać wody na dłoń i też tą zanętę skropić. No jest to trochę trudniejsze później, ta mieszanka jest później trudniejsza do wymieszania. Jak powiedziałem, ta zanęta nie formuje się w takie kluchy, więc nawet jakbym dłonią dodał wody, nawet z tą gliną, to się nie zrobią jakieś tam takie plastelinowe kuleczki. O, i to jest według mnie odpowiednia konsystencja do łowienia. No i to jest to, o co tutaj chodzi zimą. Za oknem chłodno. Z domowego ciepełka wydaje się, że jest ponuro i źle. Natomiast jak już się zdecydujemy przyjechać nad wodę, to czekają nas delikatne, ale satysfakcjonujące brania i bardzo przyjemne hole ryb. Nie spieszę się też z tym holem, chociaż sprzęt mam, myślę, wystarczająco mocny. Natomiast tutaj te leszcze, no zdarza się, że one słabo żerują i gdzieś są bardzo delikatnie zapięte, więc nie chciałbym ich zrywać podczas holu. Poza tym to nie jest takie łowienie zawodnicze, że tu nie wiadomo jak szybko i odważnie trzeba holować. Tylko ja się po prostu cieszę tym wędkowaniem. A takie leszcze na kanale żerańskim to już jest nagroda. To łobuziak. Nie zabieram ze sobą siatki. Wszystkie ryby od razu wracają do wody. Podczas tego zimowego łowienia trzeba być cierpliwym. Dzisiaj akurat przyszło od kilku dni ocieplenie, więc te ryby są poruszone i one lepiej na to reagują. No ale nieraz podczas takiej zimy, gdzie się przychodzi nad ranem, jest troszkę zamarznięte, jakiś przymrozek był w nocy, w dzień jest delikatnie powyżej zera, no to często trzeba na te ryby poczekać. Po prostu trzeba być cierpliwym, pilnować przerzucania zestawu i te ryby przypłyną. Wcześniej czy później przypłyną. Natomiast dzisiaj no, to wędkowanie dosyć dobrze się rozpoczęło. Dobry okres teraz jest, tak jak wspomniałem. Troszkę było ciepłych dni i to pobudza ryby. To pobudza ryby. Ja też tak po cichu liczę, że to też pobudzi jakiegoś lina i będę mógł takiego zielonego prosiaczka Wam zaprezentować do kamery. Tak bym chciał. To by było moje marzenie, żeby zimą złowić do kamery lina. Nie są to może olbrzymie leszcze, pewnie dla wielu wędkarzy w Polsce, którzy na co dzień łowią, nie wiem, 2-3 kg ryby, no to takie ryby to nie robią na nich wrażenia, natomiast zimą kanał żerański, no to jest coś przyjemnego. No tutaj trudno tak duże leszcze, natomiast o tej porze ja się na żadne ryby nie obrażam i cieszę się z każdego brania. Wspomniałem o tym, że trzeba być cierpliwym. No i zimą ta cierpliwość jest wskazana. Wskazane według mnie jest używanie stopera, żeby dyscyplinować siebie, żeby nie było tak, że zarzucimy zestaw i on tam pół godziny leży w wodzie, bo według mnie to nie jest dobre. Trzeba regularnie ten zestaw przerzucać. Jak nie ma ryb, przerzucać i pobudzać te ryby. To nie jest tak, że jak zestaw poleży 20 minut, to będzie branie, bo tyle trzeba czasu, żeby ta ryba wzięła. Nie, te brania są najczęściej do 3-4 minuty. No naprawdę, jak jest słabo, to do 5 minuty. Więc myślę, że w takich najtrudniejszych okresach, no to przerzucam zestaw, nie wiem, co 6-8 minut. Natomiast jak wiem, że te brania są częstsze, no to tak naprawdę już po 3 minucie już się niepokoję, co jest nie tak z zestawem. I po 5 minutach ten zestaw zostaje zwinięty przeze mnie.
Zimą dobrym odcinkiem do wędkowania w kanale to jest odcinek od Aleksandrowa do ujścia kanału do zbiornika zegrzyńskiego. Tutaj na tym odcinku co roku gromadzi się dosyć dużo ryb, więc to są takie najpewniejsze miejsca do wędkowania. Pomimo, że myślę, że w miarę nieźle znam ten kanał, bo bardzo często tutaj wędkuję zimą, to za każdym razem jak przyjeżdżam na jakieś tam miejsce, to sobie tą miejscówkę sprawdzam, bo zdarzają się gdzieś takie rejony, gdzie na dnie są jakieś jeszcze resztki roślinności, jakieś nieczystości, może być jakaś utopiona torba foliowa, nie wiem, gałąź, cokolwiek, więc warto to łowisko sobie wcześniej sprawdzić. Zajmie to chwilę, a później nie ma przykrych niespodzianek podczas łowienia. Ja do gruntowania używam 30-gramowego ciężarka. Zarzucam na wybraną odległość. Myślę, że taka odległość od 20 do 30 metra to jest bezpieczna, czy nawet 20-25 metrów. Po prostu należy znaleźć sobie kawałeczek czystego dna, gdzie zestaw nam nie będzie o nic haczył. Jeżeli ten ciężarek przeciągniemy po dnie, i to nie będziemy czuli żadnego tam oporu, że zaczepiał jakieś roślinki, listki, jakieś inne nieczystości na dnie. A jak wyciągam ten ciężarek, no to oczekuję, że nie będzie na nim żadnych właśnie pozostałości roślin. Jeżeli takie miejsce znajdę, to tam wędkuję. Oprócz tego w tym czasie, tak jak wspomniałem, w kanale jest dużo ryb i bardzo często się zdarza, że zarzucam ciężarek i na szczytówce widzę, że w łowisku są ryby, bo plecionka, gdy ten ciężarek opada, to plecionka gdzieś tam zahaczy o ryby stojące w toni, one gdzieś tam odpłyną i ja na szczytówce mam wyraźny ruch i to mi pokazuje, że tutaj w tym rejonie są ryby. Dzisiaj wytypowałem sobie stanowisko 26 metrów od brzegu. Odmierzyłem to sobie na kijkach, zapamiętałem. Można by było nie korzystać z kijków. Jeżeli znalazłbym miejsce, to można powiedzieć, to miejsce i tyle. I łowię zaznaczam sobie na klipie. Natomiast ja jestem przezorny i wolę sobie wykorzystać kijki i zapamiętać to miejsce, bo z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki bardzo prozaiczny. Mogę gdzieś tam zerwać zestaw, czy coś się może splątać i wtedy trudno mi będzie wrócić w to samo miejsce. Ale myślę, że dużo ważniejszym powodem jest to, że tutaj na tym odcinku trafiają się przyłowy. Mogę trafić lina i czego sobie życzę, będzie taki moment, że będę musiał szybko odpiąć plecionkę z klipa, i wtedy, żeby z powrotem w to miejsce wrócić, właśnie kijki mi pomogą, bo będę dokładnie wiedział, gdzie mam łowić. Tak do Ciebie trochę tą wezmę pod publikę. Przyjemnie te leszczyki tak szarpną na tym leciutkim kijku, to na plecionce dobrze czuć. Nie, normalnie w pysku. Na wstępne nęcenie. To nęcenie nie jest według mnie bardzo obfite. Być może dla niektórych wędkarzy, jak na zimowe pory, może to będzie dużo, natomiast myślę, że to nie jest duża porcja. Hexmesh Bullet 20-gramowy, wielkość L, czyli największy z trójki, i 6 takich koszyczków podaję w łowisko. Delikatnie tą zanętę ubijam w tym koszyczku. Zależy mi, żeby coś tam z tego koszyczka się wydostało, ale też, żebym długo nie czekał, jak ten koszyczek opadnie na dno, żebym mógł dosyć szybko opróżnić zawartość tego koszyczka. Aby łowić skutecznie i czerpać dużą radość z tego wędkowania, według mnie bardzo ważny jest dobór odpowiedniego wędziska głównie, ale także i kołowrotka, i plecionki, i całego zestawu. Ja do swojego wędkowania przygotowałem wędzisko Supera X Super Light, model 10-stopowy, czyli 3-metrowy kij,
Ma w nim zamontowaną półuncjową szczytówkę. Myślę, że ona jest wystarczająca na zimowe łowienie leszczy. Brania są widoczne, więc nie mam z tym problemów. Oprócz tego kołowrotek Centris SD 520 z plecionką 0,12 Absolute Feeder Braid. No i zestaw mam taki, można powiedzieć, na sztywno, więc zależy mi na jakiejś dodatkowej amortyzacji. Oczywiście wędzisko Superlight ma taką przyjemną akcję, czy przyjemne ugięcie podczas holu. Natomiast zależy mi jeszcze na dodatkowej amortyzacji, no bo plecionka jest sztywna, ona nie wybacza błędów, a te leszczyki tutaj no, są często bardzo elektryczne, więc chciałbym, żeby po zacięciu trafiały do mojego podbieraka, a nie gdzieś po drodze, żebym je gubił. Dlatego jeszcze dodatkowo na końcu zestawu mam 30 cm odcinek feder gumy. Do tego przypon i cały zestaw gotowy. No chodź, masz. Chodź, bo twoja pani ci zje. Wróciłem do tego koszyczka Open Window i łowienie teraz jest znowu bardzo dobre. To tak wygląda, jakby te ryby rzeczywiście potrzebowały jakiegoś sygnału, żeby zrobić trochę zamieszania. Ale teraz już mam wrażenie, że już chętniej schodzą do dna, więc Open Window jest idealny. Boję się mówić, bo nie wiem, co to będzie. Dziwnie walczy. Nie jak leszcz. A pewnie będzie leszcz. Co to jest? Leszczyk, tylko taki udający, nie wiadomo co. Podobnie jak zanęty i przynęty, staram się też ograniczyć liczbę koszyczków, które zabieram ze sobą. Nie biorę ze sobą wielkiego pojemnika z koszyczkami. Na takie zimowe łowienie wystarczy mi kilka koszyczków typu Hexmesh Bullet w różnych wielkościach 20 i 30 gramów oraz Open Window też od 20 najmniejsza, MK 30. To są praktycznie wszystkie koszyczki, które są mi potrzebne do wędkowania. Hexmesh Bullet stosuję na początku, żeby rozruszać łowisko. To jest taki koszyk, którym mogę gdzieś tam w toni zaprezentować zanętę, żeby jakąś tam chmurkę stworzyć i te ryby ściągnąć w swoje stanowisko. A później, jak już te ryby zaczynają żerować, sięgam po Open Window, który lepiej transportuje zawartość do dna. No i dzięki temu mam szybciej brania, bo te ryby nie są podnoszone gdzieś w toni.
Gdy ryby bardzo słabo żerują, wtedy łowię najmniejszym koszyczkiem, czyli S20. Gdy troszkę lepiej żerują i wyczuwam, że potrzebują troszkę więcej przynęt, no to wtedy 30-gramowa MK według mnie jest optymalna. Branie było po 20 sekundach od zarzucenia, więc jak się dobrze to łowisko już nakręci, to może naprawdę regularnie cieszyć się braniami. Trzeba tylko regularnie tam podawać i zanętę, i przynęty. No i te ryby odwdzięczają nam się częstymi braniami. Co o tej porze roku, jak dla mnie, to jest rewelacja. Muszę nawet przyznać, że czasami czekam na tą zimę, bo nawet latem ciężko nieraz o tak udane połowy, jak tutaj się zimą trafiają. A że jest trochę zimniej, no trudno, ale dzięki temu, że jest tak zimno, no to jest mniej wędkarzy nad wodą. Piękna rybka. Długo się prezentował, co? Przypony. Myślę, że to jest też bardzo istotny temat podczas łowienia zimą. Panuje taka powszechna opinia, która, tak mi się wydaje, jest przekazywana gdzieś tam z pokolenia na pokolenie, że zima to jest taki trudny czas, że trzeba stosować bardzo cienkie żyłki, malutkie haczyki, ale z mojego doświadczenia tutaj na kanale zimowego, no wcale tak nie wynika. Ja bardzo często łowię przyponem o średnicy 0,13 mm, haczyk 14, ryby na to biorą i mogę dzięki temu pewnie holować rybę, a jak się trafi jakiś przyłów, na przykład w postaci lina czy karpia, bo nieraz tutaj też i karpiki się trafiają, no to mam pewność, że tą rybę wyholuję. Oczywiście mam też przygotowane mniejsze haczyki, 16, 18, ale po nie sięgam rzadko i jeśli mam być szczery, to raczej niechętnie wolę właśnie ten większy haczyk. Uważam, że jakoś rybom, nie wiem, no wydaje mi się, że do końca im ten haczyk nie przeszkadza. Grubość żyłki tak samo. To w wyjątkowych tylko wyjątkowych momentach według mnie to ma znaczenie. Natomiast jak przez większość wypraw zimowych, no nie ma to żadnego znaczenia. Myślę, że ten duży haczyk nawet inaczej ma znaczenie. Ma takie znaczenie, że jestem bardziej skuteczny, jeśli chodzi o zacięcie. Jestem bardziej skuteczny, jeśli chodzi o holowanie ryb. Więc dlatego sięgam po haczyk, który dla wielu wędkarzy wydawać się będzie bardzo duży. Chociaż jako ciekawostkę też powiem, ostatnio gdzieś tutaj wędkowałem, miałem dosyć dużo ryb i zwijało się dwóch wędkarzy i przyszedł do mnie wędkarz, mówi: no dużo tych ryb złowiłeś, widziałem dużo ryb, ale pewnie ty to tak łowisz zawodniejszo, pewnie jakimś małym haczykiem. Ja mówię, no 14. A widzisz do tego swojego kolegi, mówi, widzisz 14, a my żeśmy na 6 łowili, dlatego on delikatnie łowił. Dlatego tyle ryb miał. Trzeba łowić delikatnie. Natomiast według moich standardów ta 14, no to jest już taki dosyć duży haczyk. No, zdaję sobie sprawę, że tutaj wielu wędkarzy przyjeżdża z haczykami numer 18, 20, z żyłkami 0,0 nic. Natomiast no, mnie takie łowienie nie pasuje. No weź się uczesz troszkę, poprawię Ci tutaj trochę brudkę, bo będziesz zaraz w podwodnej kamerze. Wspominałem o koszyczkach, które wybieram. Widzieliście, że zanęciłem buletem, później łowiłem open windowem, ale był taki moment, że miałem wrażenie, że no coś tam się to łowisko popsuło, bo w krótkim czasie złowiłem 2 okonie. Więc uznałem, że trzeba znowu sięgnąć po ten heksmesh, żeby troszkę więcej zamieszania w wodzie zrobić. Że ten window, który bardzo dyskretnie transportuje zawartość do dna, no tak jakby jego zadanie w tym momencie się wyczerpało. No i trzeba z powrotem troszkę zamieszania w łowisku stworzyć, żeby te ryby jakoś tam przypłynęły w moje stanowisko i zeszły do dna. Jak już ocenię, że te leszczyki w miarę regularnie biorą, to znowu wrócę do windowa, żeby już teraz znowu transportować im przynęty i zanętę na samo dno, bez jakiegoś tam wabienia ich w toni.
wielkością haczyka też jest oczywiście związana przynęta i zdarzało mi się zimą łowić na 2 ochotki albo na 2 ochotki białego robaka, czyli takie no nie za duże przynęty. Natomiast odnoszę takie wrażenie, że no w zależności od okresu zimy, no to tym rybom pasują różne przynęty. I powiedzmy taki styczeń czy początek lutego, no to rybom pasują ochotki i w zależności od tego, jaki to jest dzień, to nieraz trzeba założyć 4 ochotki, a nieraz zdarzało mi się i 10 i 8 zakładać, więc takie dosyć duże pęczki tych ochotek. To trzeba wyczuć podczas danej wyprawy. Natomiast później przychodzi taki moment, to co wspomniałem a propos przynęt, które ze sobą mam, że sam Jokers jest za mało, żeby utrzymać ryby w łowisku i regularnie je łowić. Ryby potrzebują więcej białka, więc wtedy do gry wkraczają pinki albo nawet białe robaki. Tych przynęt też się nie boję dodawać. Ale na razie taki powiedzmy środek zimy to według mnie ochotka na haczyku. Dzisiaj akurat 4-5 ochotek to jest dobra przynęta. Do koszyczka Jokers i pojedyncze białe robaki. Myślę, że ryby tak do końca tych białych robaków nie jedzą. Myślę o leszczach oczywiście, że te białe robaki no to jest coś, co tam je zaciekawi, one są widoczne na dnie, natomiast one no, wybierają Jokersa i ochotkę. Ale jak wspomniałem na wstępie, tutaj możliwe są niespodzianki, więc celowo dodaję te białe robaki, bo chciałbym dać sobie szansę, żeby to moje łowisko odwiedził jakiś lin. No, to by była taka no, super wisienka na torcie, jak udałoby mi się dzisiaj do kamery zaprezentować lina. O tym marzę. Tych leszczy tu jest dużo, więc te leszcze można regularnie tutaj odławiać. Natomiast złowienie lina o tej porze, no to jest coś. To jest coś ale mam takie poczucie, że to jest możliwe, że można to zrobić. Dlatego dodaję tych białych robaków do koszyczka, żeby one gdzieś tam na tym dnie pozostały i być może jakiś lin się zakręci i na dłużej zostanie w łowisku. A też będę wiedział, czy taki lin no, zagości tutaj w łowisku, bo zrobi się cisza. Raczej nie będzie brań wtedy ani leszczy, ani tych okoni, tylko zrobi się cisza i po braniu, i po zacięciu raczej będę już wiedział, że mam do czynienia z linem. Taki niby zmęczone, a tyle siły. Teraz oprócz ochotek jeszcze dokładam białe robaki na haczyk. Tak jak wspomniałem wcześniej, cały czas te białe po kilka sztuk zawsze do koszyczka trafiało i mam wrażenie, że teraz ten biały robak to jest taki powiedzmy celownik, że ta ryba szybciej namierza tą przynętę z białym robakiem. 5 ochotek, biały robak, więc solidna przynęta. To nie są malutkie przynęty, tak jak niektórzy twierdzą, że trzeba zimą na 2 ochotki łowić na mały haczyk. Mam duży haczyk, dużą przynętę i ryby biorą regularnie. No i ta to w ogóle jest chyba większa od poprzednich troszeczkę. Taka już nawet trochę złota złapała. No piękny rybka, jak na kanał żylański, to jest piękny leszcz. Sesja zrobiona, więc trzeba wypuścić rybę. A propos wypuszczania ryby, ja tutaj tak obserwuję od lat wędkarzy na kanale. Wypuszczę ją i będę dalej gadał. Muszę przyznać, że nie rozumiem wielu zachowań i nie wiem, czy to jest dobre miejsce, żeby zgłosić się z apelem do ludzi, żeby w sposób przemyślany zabierali ryby z tego łowiska. Że no jak ktoś jest fanem jedzenia takich leszczy, no to niech sobie weźmie, nie wiem ile tam mu potrzeba, 5 tych leszczyków, no kurczę, 10 to nie, to za ucztę sobie można wyprawić. Natomiast no po co komu wiadro, no tutaj obserwowałem, teraz coraz mniej, ale
kilka lat temu tu ludzie przyjeżdżali z wiaderkami po farbie, zapełnił wiaderko po farbie, zabrał do domu i następnego dnia przyjechał i znowu zapełnił wiaderko po farbie, albo jeszcze w międzyczasie wsypał te ryby do bagażnika, żeby łowić kolejne, więc ja tego nie rozumiem. Po co komu tyle ryb jeszcze takiej jakości? No to nie są jakieś wykwintne sandacze czy okonie, tylko ościste leszcze. No i niestety płocie, bo tu przychodzi taki okres, że biorą piękne płocie. Teraz już coraz rzadziej, bo mam wrażenie, że te płocie są już przetrzebione właśnie przez wędkarzy. Więc jak wpłyną tutaj takie płocie 40, 35, to naprawdę warto tą płoć złowić, zrobić sobie zdjęcie, pocieszyć się tym i ją po prostu wypuścić, żeby dać sobie szansę, żeby ta ryba za rok wróciła. Taka płoć tej wielkości to myślę, że to jest ryba ponad 10-letnia, więc jeżeli zniszczymy stado podstawowe takich dużych ryb, no to zanim ono się odbuduje, to potrzeba na to lat wielu. Dlatego nie wiem, no ja wypuszczam w tym okresie wszystkie ryby, nie zabieram tych ryb. Jeżeli, no jestem w stanie zrozumieć, że ktoś chce, lubi, potrzebuje rybę, no ale umiar. Myślę, że to jest tutaj słowo klucz, żeby robić to z głową, z umiarem. Tyle mądrzenia się z Wspomniałem o wędzisku, o tym, że stosuję półuncjową szczytówkę, która dobrze wskazuje branie, ale uważam też, że ustawienie wędziska ma bardzo duże znaczenie. Przykładam dużą wagę do tego, żeby kąt pomiędzy plecionką a szczytówką był zbliżony do kąta prostego. Żeby to nie było takie odejście, że jest szczytówka i tutaj odchodzi żyłka. Chodzi o to, że jak jest pod kątem prostym, no to każde przygięcie szczytówki jest dobrze sygnalizowane. A niektóre z tych brań to nie są takie brania, że wędkę zabiera, tylko po prostu ja widzę jakiś tam delikatny ruch na tej szczytówce i to jest wystarczająca dla mnie informacja, żeby zaciąć i najczęściej jest ryba. Jak widzicie też, pomimo tego, że dosyć często przerzucam ten zestaw, to nie trzymam wędziska na kolanie. Po pierwsze lubię takie łowienie na luźno, czyli wędka zarzucona, a ja mam czas, żeby sobie nalać herbaty i spokojnie tą herbatę wypić. Ale druga sprawa jest taka, że chcę sobie dać troszkę zwłoki, żebym nie był takim rewolwerowcem, że coś tam ta szczytówka drgnie, a ja zacinam. Chodzi o to, że gdy tu w łowisku jest dużo ryb, no to zdarzają się jakieś takie fałszywe wskazania. To są wskazania spowodowane tym, że gdzieś tam ryba przepływała, trąciła plecionkę czy napłynęła nawet na plecionkę i mam jakieś ugięcie. Myślę, że jakbym miał wędkę na kolanie i był bardzo skupiony na tym, no to dużo błędów bym popełniał. I tak mi się zdarza popełnić taki błąd, że zacinam i niestety okazało się, że to było fałszywe wskazanie. Natomiast jak wędzisko jest tutaj odłożone na podpórce, no to zacinam już takie raczej pewne brania. Tutaj jak to mówiłem, to ta moja szczytówka też co jakiś czas się ruszała, ale już nastąpiło pewne ugięcie i mogłem zaciąć rybę. Nieraz to branie nie jest takie pełne, tak jak teraz było, natomiast no jest wyraźne, na przykład 3 takie wyraźne, no to nieraz to ugięcie to ma kilka milimetrów, ale to są takie, no widać, że ta szczytówka rusza się, więc no takie brania też zacinam oczywiście. Ryby żerują też z różną chęcią. Nieraz no, tak jakby przy każdym rzucie jest ryba, a później gdzieś tam te ryby odpływają i brania stają się rzadsze, biorą większe leszczyki, później jest moment, że przypływają mniejsze te leszczyki. Między tymi rybami gdzieś tam się zakręci jakiś okoń. Natomiast to trzeba robić wszystko, żeby cały czas coś się w tym łowisku działo i ryby miały ochotę tutaj żerować. Chyba najmniejsza dzisiaj ryba.
razem leszczyk jest większy, już to nie jest taki drobiazg. I to nie będzie okoń też, bo czuję te szarpania charakterystyczne. Okonie zdecydowanie łatwiej można wyciągnąć. Także może po tych maluszkach leszczach przypłynęły też i większe. Większe jak na kanał żerański oczywiście, to nie są olbrzymy. No taki leszczyk średni, żerański. Chciałbym, żeby coś zielonego tam na końcu było. Oczywiście nie chodzi mi o szreka. Może leszczyk bardziej taki umięśniony. Już go widziałem. Błysnął się tam pod powierzchnią. Ma delikatnie troszkę złotego w sobie. Taki namiastka. Dlatego taki waleczny. Ciekawe, czy tam ich jest wiele. Zobaczcie, jaki tu ciekawie ta rybka tutaj, jaki ma taki zielony kolorek. Mówiłem o zielonych rybach i tak powolutku, ty koło lina już leżałaś. Zagadałem ją, żeby tamtemu linowi nie zdradziła, że na niego czekam. A po chwili ciszy jest kolejna ryba. Ale teraz już się robi coraz trudniej, mam wrażenie. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że tam jest za mało tych przynęt, bo zmniejszyłem koszyczek, czy trzeba być może teraz trochę bardziej znowu agresywnie podejść do ryb. Płyń tam po pradziadka. Jest kolejny maluszek. Jakiś taki słaby rocznik tutaj wpłynął, kurczę. Już ten, co koło lina leżał, to nie wiem, spłoszył i... O, i nawet okoń. Ale szedł po leszczowemu przy dnie. Taki już grubasek. Kurczę, to ty mnie brałeś, tu tylu spinningistów z tymi paproszkami sobie chodziło, oni by się ucieszyli, a ty mnie tutaj przychodzisz psuć łowisko. No płyń. Słuchaj, nie chcę krakać. No nie, pewnie będzie leszcz, ale tak się postawił na początku. Chyba że zacznie do boku bić, no to będę wiedział, że to lin jest. Nie no. Leszczyk, leszczyk. Też bym wolał lina, no ale tak jak powiedziałem, cieszy mnie każda ryba, która bierze o tej porze roku. Więc lin to jest taka super nagroda, która się niestety rzadko trafia. Ale dzisiaj tak liczyłem na te liny, bo tak cieplej się zrobiło, kolejny dzień, więc być może tak sobie pomyślałem, że to może je tak troszkę sprowokuje, żeby troszkę lepiej zażerować. Ale ten wyraźnie większy od tych małolatów poprzednich. Nie chciał się ode mnie odkleić. Chciałbym Wam pokazać swój ulubiony zestaw, który wykorzystuję zimą do łowienia, ale nie tylko zimą. W ciągu lata też gdy ryby delikatnie biorą, to też lubię ten zestaw stosować.
To jest zestaw na plecionce z długim kawałkiem feder gumy, wtedy mam dobrą amortyzację po zacięciu. Czyli po kolei. Na żyłkę nakładam albo Federlink, tak jak ja tutaj stosuję, akurat mam z koszyczkiem, więc Federlink. Jeżeli nie stosujecie Federlinka, no to można bezpośrednio agrafkę z krętlikiem, to idzie na żyłkę. No i teraz cała reszta. Akurat wykorzystam tutaj odcinek starego zestawu. Ja ten zestaw specjalnie obciąłem troszkę dalej. Jak widzicie, tutaj jest, nie wiem, 15-20 cm kawałek plecionki. Ja tą plecionkę po prostu dowiążę jedną do drugiej. Dzięki temu wykonanie zestawu jest bardzo proste i bardzo szybkie. Tutaj na tej pozostałości był stops, czyli gumowy stoperek. Przesuwam go na tą właściwą plecionkę. No i mam tutaj odcinek feder gumy. Teraz już ta plecionka stara, powiedzmy, jest mi niepotrzebna, więc ją odcinam. Zobaczcie, tak wygląda feder guma tutaj przeze mnie przygotowana. Taki mniej więcej 8 cm odcinek skręconej feder gumy. No i dalej odcięty z jednej strony tylko końcówka, a reszta pozostawione 20 cm. I na końcu tej feder gumy jest oczko, za które zaczepiam przypon. Oczko w oczko. Takie klasyczne zaczepienie. Feder guma 0,6 mm. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby to nie była zbyt gruba feder guma. I do tej feder gumy będę dowiązywał plecionkę. Tutaj akurat jak robię tą skrętkę z tej plecionki, to powstaje oczko. I w to oczko będę umieszczał właśnie plecionkę. Plecionkę składam na pół, bo będę korzystał z węzła tak zwanego na 3 końce. Wkładam tutaj w to oczko, które powstaje na końcu tej skrętki. O, już mam plecionkę przeciągniętą przez feder gumę. Robię 5 obrotów. Raz, 2, 3, nawet myślę 4 wystarczą, bo z tej podwójnej plecionki. I cofam się w to miejsce, z którego zaczynałem. Zaciągam ten węzełek i trzeba odciąć nadmiar plecionki. Pozostawiam takie krótkie wąsiki, dlatego nazywa się na 3 końce, no bo jak odetnę, to pozostaną 3 końcóweczki. Wykorzystałem celowo starego stopsa, bo on ma już taki, jest przygotowany na przyjęcie tego węzełka do wewnątrz. Wystarczy tylko go tutaj mocniej nasunąć i on tak jakby zasłania łączenie tej plecionki z feder gumą. O, i powstaje coś takiego i zestaw jest gotowy. To jest kolejny leszczyk. Był moment taki troszkę ciszy. Okonie tutaj jakoś przeszkadzały, więc znowu zmieniłem na Hexmesha, 3 koszyczki podałem takie luźne. Po tym donęceniu znowu był okoń, ale już następna ryba to jest leszcz. Może chwilę potrzebowały, żeby tutaj przypłynąć. Mam nadzieję, że zostaną na dłużej. Że pomimo tego, że tych ryb teraz w tym rejonie jest dużo, to nie jest tak, że trzeba trafić w wodę i się te ryby łowi. Żeby je łowić regularnie, to trzeba cały czas się do nich dopasowywać, bo to nie są ryby, które stoją w jednym miejscu i nie chcą się poruszać, tylko gdzieś tutaj aktywnie się przemieszczają. No im lepiej one biorą, tym więcej wędkarzy tutaj jest, wiadomo. Nie wiem, czy to będzie widać, jak Michał nagrywa, pewnie unika pokazywania wizerunku innych wędkarzy, ale tutaj troszkę wędkarzy na tym odcinku jest, więc też jakaś jest konkurencja wśród nas, no bo każdy coś tam do tej wody wrzuca. No i ryby mają wybór.
A jak mają wybór, no to są trudniejsze do złowienia. Hurra! No jest kolejny, lecz mam wrażenie, teraz to branie to takie było, jejku, jakie delikatne. Mam wrażenie, że im większe te leszczyki są, tym są takie delikatniejsze. Najmniejsze, nie wiem ile one, ze 300 gramów pewnie ważą. Te większe no, to jest już ponad 500, może tam największe to podchodzą pod 600. Może jakieś wybitne pod 700. Dzisiaj akurat chyba takiego nie miałem, ale takie tu się trafiają. I one te większe, takie te ponad pół kilo, to one już tak delikatniej biorą. Już nie ma takich mocniejszych wskazań. Ale walczą lepiej. Chociaż tyle. Ogonek ma wygryziony. Już teraz te brania to takie, mam wrażenie, są w miarę regularne. Takie fajne, poukładane łowienie właśnie. To lubię zimą. Ryby może nie są jakieś takie bardzo duże, ale na tym sprzęcie delikatnym bardzo fajnie walczą. No i tych brań jest dużo. One następują często, dużo holi, więc ja o tej porze roku jestem spełniony. W każdym zacięciu czekam na te pierwsze szarpnięcia, że być może to szarpnięcie będzie takie dłuższe, mocniejsze, co by zwiastowało, że tam na drugim końcu jest lin, natomiast no nie mogę się tego doczekać. Zobaczymy, jeszcze już niedużo tego czasu nam zostało dzisiaj na nakręcenie filmu, ale może się jeszcze uda. To na pewno nie jest lin, ale taki leszczyk, który, o jak pięknie, będą lądować. To chyba już będzie jedna z ostatnich ryb, które zaprezentuję do kamery. Pięknie tam się szarpie. Ale już jest w pobliżu brzegu, więc mogę go zgrabnie podebrać. No i następny chlapaczek z Żeleńskiego. Tą rybą zakończymy ten zimowy odcinek. Teraz to już tak mało zimowy, bo się tak ciepło zrobiło, że zdjąłem komin, zdjąłem czapkę zimową, bo już tak mi było gorąco. Już to słoneczko takie dzisiaj cieplutkie.
No ale ryby dopisały. No rybek coś brało. Dzisiaj jak tutaj z Michałem kręciliśmy film, to przyszedł spinningista i tu w następnym miejscu stał i rzucał i szczupaka wyciągnął takiego dobrze ponad 80 cm. Myślę, że nawet mogłoby być gdzieś blisko 90. Pięknego szczupaka. Ja tu parę razy złowiłem leszcze takie właśnie, które wyglądały jakby je tam jastrząb brał. To myślę, że te drapieżniki po prostu tutaj się żywią tymi leszczami. Także taka rybka na do widzenia, trochę nadgryziona zębem drapieżnika. Wypuszczę ją i jeszcze kilka słów powiem. Jak widzieliście to zimowe łowienie, to nie jest jakiś tam wielka katorga nad wodą. Akurat dzisiaj jeszcze dodatkowo się trafiło, że była piękna pogoda. Jak jest taka zima, gdzie jest koło zera i marzną ręce, no to jest trudniej pod tym względem. Ja akurat jakoś w miarę sobie radzę z zimnem, więc nie narzekam. Ale największą nagrodą są te brania i liczba tych brań i to, że może się trafić jakaś niespodzianka. No dzisiaj się akurat tak trafiło, że żadna niespodzianka tutaj nie przypłynęła, ani duża płoć, bo tutaj nawet takie płocie około 40 cm biorą, ani lin, bo też łowiłem tutaj liny ponad 40 cm, więc bez żadnej niespodzianki, ale pomimo wszystko kilkadziesiąt tej wielkości leszczyków, częste brania. Ja jestem spełniony, naprawdę. Ja zimą lubię takie łowienie i bardzo chętnie tutaj przyjeżdżam. Mam nadzieję, że te kilka porad, które zostały tutaj w filmie zaprezentowane, też pomogą w waszym wędkowaniu zimą, może nawet nie tylko. No nic, no. Dziękuję bardzo, że byliście do końca tego filmu i do zobaczenia w następnym filmie.